Zapraszam do oglądania, lajkowania i subskrybowania kanału. Udało się. Hiram Bingham III poszukiwał kiedyś miasta Vilcabamba. To była stolica Inków, w której się schowali, jak uciekali przed Hiszpanami. W 1911 roku myślał, że właśnie odkrył ta Vilcabamba, ale to było coś innego. Później się okazało, że przed nim też to ktoś odkrył. Już w 1902 roku dotarł tu Augustin Lizarraga i to był prawdziwy odkrywca, to znaczy odkrywca w cudzysłowie, ale to nie on jest sławny, o nim historia właściwie zapomniała, a pamięta się o Hiramie, bo Hiram sprawił, że zaczęło się robić głośno o Machu Picchu. Miejsce nie było też całkiem opustoszałe. W momencie odkrycia zamieszkiwało to miejsce kilka chłopskich rodzin. Ale ruiny już były dość fest zarosnite roślinnością. Przypuszczalnie jakby do tej pory to zostawili, to już by to zarosło całe dżunglą. Ale właśnie od 1911 roku zrobiło się głośno o tym miejscu, zaczęli to badać, zainteresowało się tym National Geographic. W 1981 roku zostało to uznane za peruwiańskie sanktuarium historyczne, a w 1983 roku wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. I zostało też to miejsce wpisane na listę 7 nowych cudów świata. Tak wyglądało w 1911 roku. To jedne z pierwszych zdjęć, jakie zrobili w tym miejscu. Będziemy jeszcze wchodzić tam. Znaczy przynajmniej spróbujemy. Bo czy się uda? No jakże wtedy ujrzał ta kępa z bliska i strumościana, to zacząłem mieć poważne wątpliwości, czy to był dobry pomysł. Machu Picchu otoczone jest dookoła wysokimi, strumymi górami. Tu widać jedna góra, Huayna Picchu, a z drugiej strony Machu Picchu, to stąd nazwa tego miasta. Machu Picchu oznacza Staro Góra, a Huayna Picchu Młodo Góra. Machu Picchu to nowa nazwa. Oryginalnie to miasto nazywało się Patayacta. W języku quechua Pata oznacza stopień schodek, a Jacta to miasto, czyli miasto stopni, coś takiego, schodów. Czym było dokładnie Machu Picchu, to nie wiadomo do dzisiaj. Są różne teorie. Jedna z nich to na przykład, że to było miejsce religijnego kultu, inna, że to był pałac królewski, jeszcze inne, że było to więzienie, stacja do testowania nowych upraw, miasto koronacji, czy sanktuarium dla kobiet zwanych dziewicami słońca. A to aktualne mieszkanki. W górach, które widzimy dookoła, znajduje się jeszcze pewnie dużo ukrytych takich miejsc. Porośnięte często niedostępną dżunglą, być może nigdy nie zostaną już te miejsca odkryte. Są też takie miejsca, o których istnieniu wiedzą na razie ino archeolodzy. Trwają badania, nie zostali tam jeszcze dopuszczeni turyści, ale może się jeszcze kiedyś dowiemy, co tam poodkrywali. Zbudowano je w XV wieku. Po około 100 latach od wybudowania zostało miasto opuszczone. Prawdopodobnie spowodowane to było inwazją Hiszpanów.
ale sami Hiszpanie nie zdobyli tego miejsca, nigdy tu nie dotarli. A Inkowie uciekli stąd prawdopodobnie z powodu epidemii ospy, ale to ino teoria. Tak jak już w poprzednich miejscach, co my zwiedzali, to też było budowane tak, żeby było odporne na trzęsienia ziemi. Ściany pochylone do wewnątrz, kamienie specjalnie tak kształtowane, żeby się zaciskały ze sobą. Immediately he realized, give this information, they must be present the file like archaeology. Yeah, the Atlantic French, the country of these French people, they will give you more information. What's happening here? I was showing you the corpse, right? The corpse that wore to protect that age. Yes? Świątynia Słońca to jedyna okrągła struktura Machu Picchu. Spełniała funkcje sakralne i było też obserwatorium astronomicznym. O świcie w trakcie przesilenia zimowego słońce padało tam wprost na kamienny ołtarz. Były tu też działające fontanny, połączone akweduktami, częściowo podziemnymi. And before to get in those sacred places, the temple, inside of that room, yeah, the eyes, the neck, the body, and this is another hole in the temple of the sun. The first sun rays. Look at this perfect line. So the picture, he found one picture, and Agustin Lizárraga was here in 1902. The heaven. Yes. Where is represented? Maybe could have been the temple of Na tym placu stał tutaj też kamienny monument, ale w 1978 roku musieli go przesunąć, bo chciał tu wylądować helikopterem król Hiszpanii. W 1989 roku przestawiali go jeszcze raz do innego polityka i tym razem go już zniszczyli całkowicie. No i trzeba się wspiąć na ta góra, co my wybrali. Huayna Picchu.
są my teraz w tym miejscu, a musimy wyleźć tam. A szlak idzie kaś tam po tej ścianie. Czyj to był pomysł? No nic, ale spróbujemy. No, skoro Inkowie zbudowali na szczycie jakiś tarasy i nawet świątynia chyba tam jest, no to my nie damy rada tam wleźć. Na początek towarzyszą nam znane już chroboki, bardzo głośne chroboki. O, tam widać, że coś tam zbudowali. Schody. Dużo w pioruny schodów. Ale nie ma tak źle. Z daleka to wyglądało strasznie strumo. Nawet szlaku nie było widać, którędy on prowadzi. Ale pomału po tych schodach da się spokojnie wleźć. O, robi się ciekawie. You owe everyone a favor. Watch the population rise. And if you want them to like you more, that only cost you who you are. Keep away from the ground. Live in the clouds. To the ones who are lost. Nie wiem, czy to na filmie będzie wyglądać tak, jak ja to teraz widzę, ale to wygląda zajebiście. died for your approval. Like this for far too long. It's like a nightmare. Doing what you want, just like a nightmare. It's such a nightmare. Trying to keep everyone happy, just a nightmare. Keep away from the ground.
widać. 50 minut było, jak my tu wleźli. Na Montana Wayna Picchu. Felt as free, like I am you and you are me. Tak, wejście wymagało kondycji, ale zejście będzie wymagało bardzo dużej uwagi, ostrożności. Do góry to jest coś innego, a na dół jak się tam potknie na tych nikerych schodach, to idzie, to jest koniec. Wiem, że tutaj jeden odcinek się tam będzie schodziło innym drugim, nie? Tam się zaczęły te tarasy, tam się to będzie łączyć. Tu jeszcze wylezymy tam kawałek wyżej, tam jest szczyt szczytów. Tu coś budowali, ale chyba nie skończyli, albo się zawaliło całkiem. Bo trzeba pamiętać, że tu się ziemia często trzęsie i to fest. Jak widać, Machu Picchu stoi. Więc nie wiem, czy już to padło na filmie, czy dopiero powiem. Czemu tam są krzywe ściany w środku, pochylone pod kątem 15%. 15%. Czy stopni? Stop. Degrees, stop. Stopni. Nikt nie używa procentów do kątów. Oh yeah. Esa es la más difícil de separar. I będziemy schodzić. To jest kawałek, idzie się inną drogą przez jaskinia. Bardzo krótko, ale i tak nie spodziewałem się, że na szczycie tej góry będzie jeszcze coś takiego. Taka fajna góra, nie? I nie ma tutaj baru. A tu jest idealny taras. Acá me pongo, mirá. Kaj by szło postawić stoliki, zimne piwko z takim widokiem. I wiecie, jaki błąd my wielki zrobili w poprzednim filmie. W międzyczasie zrobiło się już fest tłoczno. Już na dole. A tam Bob tam był. To jak tutaj będziecie kiedyś przyjeżdżać, to jak najprędzej rano. Najlepiej podjechać tu z Agua Calientes busem, nie iść piechty, bo stracicie ino na to czas, a potem będziecie się przeciskać w tłumie, tak jak my teraz do wyjścia. Chociaż tego tak nie widać, bo starał się nagrywać tak, żeby nie było widać tych ludzi. Ale to taki morski oko w okolicach 15 sierpnia. To opuszczamy Machu Picchu. Marzenie spełnione. Zawsze się marzyło o tym, żeby tu być. I w końcu się udało. I teraz z Machu Picchu idziemy na macie piwsko.
I to koniec naszej peruwiańskiej wyprawy. Marzenie spełnione. I trzeba zwijać się do chałupy. Podobało wam się? Chcielibyście odwiedzić też takie miejsce? Napiszcie fajny komentarz. Pamiętajcie, że skończył się konkurs na 100 filmów. Sprawdźcie w komentarzach, czyście nie wygrali. No to być może będziemy się widzieć jeszcze w następnych filmach, chociaż zastanawiam się, czy z tym nie skończyć, bo jakoś YouTube nie chce mnie dalej puścić z oglądalnością, więc muszę to przemyśleć, a tymczasem no nara.